Serdecznie zapraszam do odcinka 13 playlisty Jak to działa pod tytułem Miska ryżu część 3. W poprzednim odcinku 12 Miska ryżu część 2 opowiedziałem, w jaki sposób banki centralne tłumaczą rzekomą konieczność wprowadzania waluty cyfrowej CBDC. W tym odcinku opowiem o próbach narzucania niektórym państwom waluty cyfrowej CBDC i co z tego wynikło. Jak wygląda reakcja innych państw na pomysł elity bankierskiej wprowadzenia waluty cyfrowej CBDC? Czy są państwa sprzeciwiające się naciskom banków centralnych? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. Oto niektóre z nich. Zacznijmy od przykładów z Europy. Serbia posiada walutę narodową serbski dinar i chce być niezależna od Unii Europejskiej. Serbia ma własną kulturę, tradycję i historię, w której często jej rządy ingerowały w wolność i życie obywateli. Prezes Narodowego Banku Serbii, dr Jorgovanka Tabaković, stwierdziła, że wprawdzie Narodowy Bank Serbii analizuje korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem CBDC, ale Serbia jest krajem o najwyższym stopniu rozwoju płatności bezgotówkowych, który już posiada najnowocześniejszą infrastrukturę płatniczą. Jednym słowem, Serbia nie chce CBDC i całkowicie wystarcza jej dobrze rozwinięty, tradycyjny system bankowy. Dania. Państwo to należy do jednych z najmniej gotówkowych państw europejskich. Już w 2016 roku duński bank centralny rozpoczął badania nad cyfryzacją swojej narodowej waluty oraz możliwością wdrożenia cyfrowej korony duńskiej. Jednak po roku badań bank centralny zdecydował się odrzucić pomysł wprowadzenia CBDC, uznając, że nie przyniesie to istotnej poprawy w krajowej infrastrukturze finansowej. Ameryka Południowa. Ekwador. Nie ma waluty narodowej, ale używa dolara amerykańskiego. W 2014 roku Bank Centralny Ekwadoru wprowadził walutę cyfrową Dinero Electrónico. Ekwadorskie CBDC przetrwało do 2018 roku, ale ponieważ używało go zaledwie 3% mieszkańców, program zakończono w marcu 2018 roku. W sierpniu 2022 roku Andrés Arauz, były prezes Banku Centralnego Ekwadoru, ostrzegał decydentów strefy euro, że cyfrowe euro może potencjalnie zagrozić nie tylko naszej prywatności, lecz także demokracji. Boliwia. Państwo to, jako jedno z państw Ameryki Łacińskiej, jest wysoce niechętne do jakichkolwiek aktywów cyfrowych i to niezależnie, czy chodzi o CBDC czy kryptowaluty. Waluta cyfrowa CBDC stanowi zagrożenie dla wolności obywateli, natomiast kryptowaluty są synonimem wolności finansowej i mają ograniczoną kontrolę urzędów podatkowych. Widocznie z tego powodu rząd Boliwii traktuje wrogo również kryptowaluty. Pomimo nacisków ze strony innych państw oraz Banku Rozrachunków Międzynarodowych BIS, Bank Centralny Boliwii kilkukrotnie odmówił już rozpoczęcia prac nad uruchomieniem CBDC w tym kraju. W dniu 15 grudnia 2020 roku Bank Centralny Boliwii podjął uchwałę o zakazie zarówno używania kryptoaktywów, jak też i walut cyfrowych oraz wirtualnych. Afryka. Senegal. Był do 1960 roku kolonią francuską z walutą regionalną franc CFA, używaną od 1974 roku w 14 państwach afrykańskich. Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej, w którym emitowana franka CFA, jako jeden z pierwszych banków afrykańskich rozpoczął eksperyment nad CBDC, emitując w grudniu 2016 roku walutę ECFA opartą na blockchainie, nazwaną tak na cześć franka CFA.
Oprócz waluty elektronicznej CBDC używana była również gotówka. W pewnym momencie Senegal odwołał projekt, tłumacząc to kwestiami zgodności i od tej pory Bank Centralny Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej unika dyskusji o CBDC. Ameryka Środkowa, Salwador. W Salwadorze żyje około 6 milionów ludzi i dzięki górskiemu położeniu kraj ten korzysta z wulkanów do produkcji energii elektrycznej. Społeczeństwo Salwadoru jest stosunkowo młode, gdyż 36% to młodzi ludzie poniżej 14 lat, a starszych powyżej 65 lat jest jedynie trochę ponad 5%. Być może z tego powodu rząd Salwadoru jest pozytywnie nastawiony do kryptowalut. W państwie tym nie ma waluty narodowej i używa się dolara amerykańskiego. 6 września 2021 roku Salwador jako pierwsze państwo na świecie uznało bitcoina obok dolara jako legalny środek płatniczy. Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, już w wieku 38 lat objął stanowisko i w 2021 roku ogłosił, że zbuduje pierwsze na świecie miasto Bitcoin City u podstawy wulkanu Concagua, wykorzystujące energię geotermalną do wydobywania bitcoinów. Bank Światowy natychmiast odrzucił wniosek Salwadoru o pomoc we wdrożeniu systemu finansowego opartego na tej kryptowalucie, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy odmówił udzielenia Salwadorowi pożyczki oraz wezwał to państwo do rezygnacji z bitcoina ze względu na rzekomo duże ryzyko dla stabilności finansowej, ochrony konsumentów i zobowiązań fiskalnych. Pomimo niechęci bankierów do pomysłów prezydenta, turystyka wzrosła do ponad 80% w 2022 roku i Salwador odwiedziło ponad 1 milion turystów. Władze Salwadoru zniosły też wszystkie podatki związane z innowacjami technologicznymi w celu wywołania wzrostu gospodarczego. Zamiast więc przyjmować CBDC i zniewalać obywateli, Salwador wybrał bitcoina, synonim wolności, którego dodruk jest niemożliwy. Na koniec Polska. Okazuje się, że na razie rząd warszawski oficjalnie nie ma planów wprowadzenia CBDC w najbliższej przyszłości. Eksperci z NBP stwierdzają, że wyniki prowadzonych analiz wskazują na brak wyraźnych korzyści z prowadzenia pieniądza cyfrowego Banku Centralnego w Polsce w stosunku do dostrzeganych rodzajów ryzyka związanego z jego emisją dla gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu finansowego. Za wprowadzeniem CBDC, likwidacją gotówki i wprowadzeniem euro publicznie wypowiadał się Szymon Hołownia w Radiu Z. Również prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dielt popierał otwarcie wprowadzenie CBDC. 28 czerwca 2023 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję utworzenia ram prawnych, które miałyby stać się podwaliną pod cyfrowe euro opracowane przez Europejski Bank Centralny. Jeżeli więc zgodzimy się na wprowadzenie euro, będzie to jednoznaczne z wprowadzeniem CBDC poprzez cyfrowe euro, czyli nie dadzą nam nawet szansy na wyrażenie sprzeciwu i CBDC zostanie narzucone nam z góry. Wynika z tego wniosek, że aby uchronić się przed wprowadzeniem CBDC w naszym małym imperium, musimy sprzeciwiać się wprowadzaniu euro do Polski oraz bronić swojej waluty narodowej i gotówki. Na tym zakończę odcinek 13, w którym opowiedziałem o porażkach związanych z wprowadzaniem waluty elektronicznej CBDC. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków playlisty Jak to działa, które ukażą się w odpowiednim czasie, oraz kontynuację oglądania playlisty Władcy Olimpu.